Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Rynek nie wierzy w informacje z Fed. Czy Fed blefuje? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform Xstation 5 i XTB i z Bloomberga. Zapraszam i zaczynamy. Rynek nie wierzy w informacje z Fed. Czy Fed blefuje? Wczoraj mieliśmy do czynienia z najważniejszym wydarzeniem dla całego miesiąca, czyli decyzją Fedu w sprawie stóp procentowych. No i oczywiście konsekwencje rynkowe są dla nas niezwykle istotne. Rynek zastanawiał się, czy Fed będzie miał bardziej jastrzębie, czy bardziej gołębie nastawienie i jak można było usłyszeć, jak można było się dowiedzieć, w przekazie informacyjnym Fed miał jastrzębie podejście do rynku, czyli takie, które nie powinno się podobać rynkowi ryzyka. I taka powinna być reakcja rynkowa, natomiast tylko część aktywów zareagowała tak, jak powinno się wydarzyć, natomiast znacząca część rynku w ogóle nie zareagowała, więc pytanie, czy Fed blefuje, czy rynek wierzy w informacje z Fedu, czy czasem rynek nie dyskontuje innego scenariusza, który będzie miał miejsce. Pierwszy wykres to oczywiście to, jak zmieniły się kropeczki Fedu, czyli to, na co teraz bardzo intensywnie inwestorzy patrzą. Widzimy także, jak zmieniła się ta mediana tych kropek od wrześniowego wystąpienia prezesa i wszystkich innych informacji z Fedu. W następnym ciekawym wykresie widzimy to także w ujęciu matematycznym, czyli rynek wie swoje, a informacje płynące z banku centralnego mówią swoje. I oczywiście jesteśmy świadkami tego, że skala podwyżek stóp procentowych jest już znacząca, bardzo wyraźna i oczywiście rynek musi sobie także odpowiadać na pytanie, czy czasem nie jesteśmy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, a jak wiemy stopy na poziomie 4,5% są już bardzo blisko tych maksimów, które są wyznaczane przez rynkowe stopy procentowe i rynek pieniężny. Na następnym ciekawym wykresie chciałem pokazać właśnie, jakie są nastroje po tym wczorajszym wystąpieniu i co one informują. I wygląda na to, że informacje, które zebrał Bloomberg, sygnalizują jednak, że inwestorzy nie traktują tego wystąpienia tak bardzo jastrzębio, jak jeszcze tego poprzedniego w listopadzie. Natomiast skala takiego gołębiego nastawienia jest bardzo zbliżona, czyli teoretycznie po tych wszystkich informacjach rynek jest na rozstajach i będzie musiał także wkrótce wybrać, jak ostatecznie będzie dyskontować to wszystko, co się pojawiło. Rynkowa reakcja. Widzimy, że implikowana stopa procentowa wzrosła o 5 punktów bazowych, czyli generalnie bardzo niewiele jak na takie ważne wydarzenie, ale już widzimy, że końcówka 2023 roku jest tutaj dyskontowana już bardzo wyraźnie jako moment rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych i że za rok dokładnie stopy procentowe mają już być niżej niż poziomy, które zostały teraz osiągnięte. Bardzo znacząco reaguje także spread, czyli inwersja krzywej dochodowości i w tym wypadku widzimy, że stała się ona jeszcze bardziej na poziomach ujemnych utworzona. Krzywa dochodowości jest teraz także badana właśnie poprzez tą inwersję krzywej między papierami dwuletnimi a dziesięcioletnimi. No i w takim wypadku są możliwe wkrótce do wygenerowania sygnały, które będą już jednoznacznie sygnalizowały, że rynek spodziewa się i dyskontuje pewnego rodzaju recesję i oczywiście skala i głębokość tej recesji jest nieznana i to będzie dyskontowane właśnie przez giełdę papierów wartościowych. Jak te Fed Funds zareagowały, widzimy tutaj skalę na przestrzeni punktów bazowych. Natomiast moim zdaniem jedno z najciekawszych pytań, na które sobie należy odpowiedzieć, to jest to, jak zachowa się trajektoria inflacji, która według
rynku będzie kluczowa do tego, jak rzeczywiście traktować te wypowiedzi Fedu. No i gdyby zobaczyć, jak traderzy swapów prognozują, jak będzie się zachowywała inflacja, to oni sygnalizują, że do czerwca inflacja w Stanach Zjednoczonych spadnie poniżej 3%, a to ma uruchomić właśnie procesy, które będą obniżały stopy procentowe, które będą rozpoczynały cykl obniżek stóp procentowych i właśnie ci traderzy swapów zaczęli najgłośniej podważać wszystkie informacje, które pojawiły się wczoraj i pojawiło się naprawdę bardzo dużo głosów o tym, że Fed blefuje i że rynek nie wierzy w informacje płynące z Fedu i te wszystkie wiadomości, które wczoraj poznaliśmy, no ponieważ dyskontuje trajektorię inflacyjną jeszcze bardziej stromą niż jeszcze wcześniej zakładano, a to ma dać paliwo Fedowi do tego, żeby jednak rozpoczął proces bardziej gołębi, żeby rozpoczął proces obniżania stóp procentowych. No i oczywiście od tego, jak ci traderzy swapów będą uważali, co się stanie z inflacją w Stanach Zjednoczonych w następnych miesiącach i kwartałach, będzie bardzo dużo zależało i będziemy oczywiście wracać do tych wszystkich informacji. Jak widać, od szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, przypominam ten wykres, do momentu rozpoczęcia pierwszej obniżki stóp procentowych mamy parę miesięcy i w tym wypadku jest to bardzo możliwe, że będziemy wkrótce także obserwować, że część inwestorów potraktuje tą podwyżkę, która miała miejsce teraz, jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i że już nie będzie więcej podwyżek. Więc jeżeli inflacja w Stanach Zjednoczonych w następnych miesiącach będzie wyraźnie spadała, będzie zachowywała, pokazywała, że jej trajektoria jest jeszcze bardziej głębsza niż zakładają optymistyczne scenariusze, to być może już teraz utworzyliśmy szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Na następnym wykresie widzimy właśnie to zjawisko. Niebieska kreska to jest właśnie najszybsze, to jest bieżące oczekiwanie co do tego, co się wydarzy na stopach procentowych i oczywiście widzimy to w odniesieniu do tego, jak ta krzywa zachowywała się tydzień temu i miesiąc temu i wyraźnie widać, że rynek nie wierzy w Fedowi, że rynek nie wierzy w te informacje z Fedu i zadaje sobie pytanie, czy Fed blefuje, ponieważ po tych wczorajszych informacjach cała krzywa Fed Funds jednoznacznie zaczyna sygnalizować, że spodziewa się tutaj, że Fed jednak będzie obniżał stopy procentowe nawet w skali większej niż wcześniej zakładano. I oczywiście to jest podstawa do tego, żeby twierdzić, że rynek nie wierzy w informacje z Fedu. Rynek nastawia się także, że już w kwietniu w przyszłym roku dojdzie do tego, że realne stopy procentowe będą już dodatnie i że tak pozostaną przez kolejne miesiące, aż do końca 2023 roku. No i oczywiście zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie i to będzie dzisiaj dyskontowane. Plus oczywiście dyskontowane będą informacje z banków centralnych z Europy, ponieważ poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, poznamy decyzję Szwajcarskiego Banku Centralnego, ale przede wszystkim te informacje ze strefy euro będą dla nas ważne. To, że szczyt inflacji jest stworzony w strefie euro, pokazuje ten pierwszy wykres, który teraz jest w tle. Widzimy, że rynek spodziewa się dzisiaj 50-punktowej podwyżki stóp procentowych, ale są 3 podmioty, które sygnalizują, że może być to nawet 75 punktów bazowych. Spodziewamy się także podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii. Niektóre podmioty widzą ją w skali nawet tych 75 punktów bazowych. I mamy także decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych o godzinie 13. I tutaj także o 50 punktów bazowych rynek zakłada, że pójdą te stopy w górę. I są 2 podmioty, które zakładają, że może być to nawet 75 punktów bazowych. I dlaczego reakcja rynkowa jest taka istotna na to, co się wydarzy o godzinie 9:30, o godzinie 13:00, kiedy Bank Anglii podejmie decyzję o stopach procentowych i o godzinie
14-15, kiedy ECB podejmie decyzję o stopach procentowych, ponieważ rynek widzi, że najważniejsze klasy aktywów na rynkach rozwiniętych, czyli amerykański dolar i amerykański indeks Standard & Poor, oraz na rynkach rozwijających się, indeks giełdowy w Chinach na przykład, indeks giełdowy w Warszawie, indeks polskie obligacje, są na newralgicznych poziomach średnich 200 sesyjnych i naprawdę ważą się losy tego, co się wydarzy. Moim zdaniem to, że wczoraj amerykański dolar się nie zaczął umacniać po tych informacjach, także sygnalizuje, że rynek nie wierzy w informacje z Fedu i uważa, że Fed blefuje. To, że euro-dolar poszedł wczoraj do góry, moim zdaniem jest bardzo dobrą informacją dla rynków rozwijających się i że te rynki mają spory potencjał ku temu, żeby zaliczyć dzisiaj bardzo dobrą sesję i końcówkę tego roku i oczywiście bazuje w tym wypadku na zachowaniu indeksu dolarowego i zachowaniu samego euro-dolara. Amerykańskie rentowności obligacji także spodziewałem się większej aktywności, a tutaj na razie mamy bardzo niewielki ruch. Generalnie jesteśmy na poziomach sprzed Fedu. To jest sygnał, że raczej będzie kontynuowany wcześniejszy impuls i oczywiście to także potwierdza i wspiera tezę o tym, że rynek nie wierzy w informacje z Fedu. Widzimy, jak bardzo amerykański dolar podlega teraz wpływowi zachowania amerykańskiej obligacji, rentowności obligacji 10-letnich, więc jeżeli rentowności będą dalej spadać, to amerykański dolar będzie się dalej osłabiać. Euro-dolar wczoraj zakończył rynek sesję wyraźnie nad poziomem 1,0610. W takiej sytuacji oczywiście moim zdaniem jest to bardzo dobra wiadomość dla rynków rozwijających się, zwłaszcza dla takich giełdy jak warszawska, czy też dla krajowej waluty, którym wszystkie te aktywa mają potencjał ku temu, żeby się wyraźnie dzisiaj umacniać. A jeżeli euro-strefa podbije jeszcze wycenę dzisiaj euro-dolara, to już oczywiście otworzą się także perspektywy do ruchu nawet w okolice poziomu 1,09, 1,10, ponieważ dopiero tam będą następne ważne opory. Nie udaje się kontynuować tendencji wzrostowej na Bitcoinie, ale wczoraj rynek potwierdził znaczenie oporu w okolicach 18 300 dolarów i to miejsce staje się ważnym punktem odniesienia, gdzie mamy linię szyi dwumiesięcznej formacji podwójne dno i inne ważne aktywa. To oczywiście rynek giełdowy, który także będzie musiał wkrótce podjąć decyzję. Jeżeli pokona średnią 200-sesyjną indeks Standard & Poor, będzie oznaczał, że rynek dyskontuje miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki. I ten wykres, który teraz jest w tle, bardzo dobitnie to pokazuje. Natomiast każde odbicie będzie oznaczało, że rynek dyskontuje jednak recesję i w tym wypadku ten niebieski wykres, który pokazuje, jak teraz zachowuje się indeks Standard & Poor, może zacząć powielać ten schemat, który jest pokazany na czerwonym wykresie, czyli bear market with recession, który oznacza, że giełda papierów wartościowych na podstawie scenariuszy od 1929 roku dyskontuje recesję właśnie, tworząc nowe minima w tendencjach spadkowych na indeksie Standard & Poor. Więc naprawdę rynek musi wybrać, w którą stronę ruszyć, jest w miejscu niezwykle ważnym i mam nadzieję, że te wcześniejsze wykresy pokazujące najważniejsze klasy aktywów na średnich 200-sesyjnych dobitnie to pokazują. Następny wykres pokazuje, że sesje po Fedzie są bardzo zmienne w ostatnim czasie, więc w tym wypadku także spodziewajmy się podwyższonej aktywności na giełdzie na Wall Street i sam indeks, jak widzimy, ma kluczowe wsparcie na psychologicznym poziomie 4000 punktów. Nadzieja byków na dalsze wzrosty wiąże się z utrzymaniem nad tym poziomem 4000 punktów, więc jeżeli się utrzymamy, to byki będą miały cały czas troszeczkę argumentów jednak po swojej stronie. A dzisiaj jeszcze poznamy kilka ciekawych danych makroekonomicznych, z czego najciekawsze są te o grudniowym wskaźniku Fed Philadelphia o godzinie 14:30 i o godzinie 15:15 dane dotyczące produkcji przemysłowej za listopad. To są pierwsze twarde dane makroekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych i one także nam pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy ta amerykańska gospodarka mocno spowalnia, czy to jest tylko takie lekkie, miękkie lądowanie będzie płynące z danych makroekonomicznych. Jak widzimy tutaj w tym wypadku indeks DAX jest na ważnym wsparciu i także ten rynek będzie musiał tutaj
odpowiedzieć na pytanie, co dalej, w którą stronę dyskontuje. Cena miedzi także zatrzymała się między wsparciem $8300 a $8650, między oporem a wsparciem. I w tym wypadku decyzja, który będzie poziom przełamywany, powinna nam także odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę będzie większe prawdopodobieństwo kolejnego ruchu na indeksach giełdowych na Wall Street. No i widzimy, jak działa linia trendu wzrostowego na cenie złota i w przypadku umocnienia osłabienia amerykańskiego dolara i spadku rentowności cena złota powinna jednak ruszyć dalej do góry. No i teraz polskie aktywa, już takie przypomnienie. Jeżeli euro-dolar utrzyma się dzisiaj po Europejskim Banku Centralnym na poziomach co najmniej które teraz obserwujemy, to złoty powinien się zacząć wyraźnie umacniać, a jeżeli euro-złoty przełamie poziom 4,65, otworzy się wtedy przestrzeń do następnej fali mocnej aprecjacji krajowej waluty. Euro-złoty ma następne wsparcie na poziomie 4,55, a dolar złoty powinien bardzo dynamicznie pokonać nawet poziom wsparcia 4,30. Fala spadkowa, którą teraz obserwujemy, już ma grubo ponad 60 figur głębokości z dużą szansą na to, że będzie jeszcze bardziej pogłębiona. No i na koniec indeks WIG20. Jeżeli dzisiaj po ECB zakończymy sesję nad poziomem 1800 punktów na indeksie WIG20, to w takiej sytuacji moim zdaniem już ostatecznie warszawska giełda poprzez pryzmat indeksu WIG20 otworzy sobie przestrzeń do ruchu w okolicy 2000 punktów, który będzie mógł być zaliczony jeszcze pod koniec tego roku. Także kolejna fascynująca sesja przed nami. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę Ci stopy zwrotu i pięknego, miłego dnia. Do zobaczenia.